Witam Was. Dziś przychodzę do Was z takim przemyśleniem, ponieważ my wszyscy żyjemy, każdy swoim dniem, każdy ma swoje obowiązki, każdy ma swoje jakieś tam zadania, każdy tam chce jakieś przyjemności w życiu sobie przeżyć, gdzieś chce coś zobaczyć, coś chce zwiedzić, przeróżne. Każdy z nas jest inny, każdy ma jakieś tam swoje cele w życiu, swoje marzenia itd., itd. Jednak bardzo często ludzie mają problemy z tym, żeby się określić, co tak naprawdę chcą robić, co tak naprawdę chcieliby w tym całym życiu. Ponieważ bardzo często mamy wiele różnych bodźców, wszystkie naraz, ze wszystkich stron i czasem zastanawiamy się nad tym, czy może nie chcielibyśmy wszystkiego naraz zrobić, czyli po prostu wszystko mieć ze wszystkich stron. To jest taka bardzo częsta pułapka, która jest w dzisiejszych czasach mocno na nas zastawiona, ponieważ pokazuje nam się ze wszystkich stron przeróżne rzeczy i później człowiekowi, że tak za przeproszeniem, odbija troszeczkę w głowie, bo nie wie za bardzo, co ma ze sobą zrobić, od czego zacząć i robi się to wszystko skomplikowane. Moi drodzy, jest na to bardzo prosty sposób, który możecie sobie sami sprawdzić, żeby z tego całego gąszczu wyłonić to, na czym Wam najbardziej zależy. Wiecie jak? Pomyślcie sobie, że macie jeszcze teraz tylko, załóżmy, 1 dzień życia, czy załóżmy pół dnia życia, może nawet i 15 minut. Indywidualnie każdy może to sobie wymyślić, jakby tego chciał. Załóżmy, że masz ten 1 dzień życia, to jest Twój ostatni dzień w tym życiu, tutaj, teraz. Co robisz w ten ostatni dzień? Jak chcesz go spędzić? Jak chcesz go przeżyć? Co chcesz zrobić? Co chcesz zobaczyć? Z kim chcesz się spotkać? Z kim chcesz jeszcze porozmawiać? Spróbuj sobie na te pytania teraz odpowiedzieć samemu, a wyłoni ci się odpowiedź, co tak naprawdę w życiu dla ciebie jest najważniejsze. I wiecie co? Wielu ludzi, którym kiedykolwiek już zadałem takie pytanie, okazuje się, że nagle te rzeczy takie wszystkie materialne, które chcieli, załóżmy tam nowy dom, nowy samochód, nowe, nie wiem, meble, nowe łazienki i tak dalej, to nagle przestaje wszystko być ważne w tym momencie. Bardzo często wyłaniały się tutaj odpowiedzi: chciałbym ewentualnie pojechać tam i tam, to i to zobaczyć. To była taka jedna odpowiedź. Inna odpowiedź była: chciałem po prostu jeszcze porozmawiać z tym i z tym, czy z tym. A najczęstsza odpowiedź to po prostu była: chciałbym spędzić ten ostatni dzień z ukochaną moją połówką, czyli z kimś, z kim jesteś na przykład. I wtedy nie liczyło się gdzie, czy to w jakiejś drogiej restauracji, czy to w jakimś drogim samochodzie, czy czymkolwiek. Nie, nawet nie liczyło się miejsce. Po prostu liczyło się tylko i wyłącznie to, żeby ten dzień spędzić razem, spokojnie go przeżyć. To była najczęstsza odpowiedź. Jeżeli chcesz się podzielić Twoją odpowiedzią na to pytanie, to wrzuć je w komentarze. Sami jesteśmy ciekawi, jak będzie wyglądała Wasza odpowiedź na to. Oczywiście nie musicie, jeżeli Wam to jest za prywatne, ale byłoby to dość ciekawe, żeby po prostu zobaczyć, jak Wy o tym myślicie, co dla Was byłoby najważniejszym, jeżeli mielibyście ten 1 dzień jeszcze tego życia tutaj i później już koniec. Co wtedy dla Was byłoby najważniejsze? Ponieważ tutaj bardzo często pokazuje to, że ten cały materializm praktycznie w ogóle nie ma żadnego znaczenia, ponieważ większość wybierała praktycznie, że właśnie te najważniejsze rzeczy, które mamy za darmo, które mamy wokół siebie na co dzień, jednak tak często zapominamy je szanować. Zapominamy powiedzieć, że tego kogoś kochamy, przytulić go, ponieważ my jesteśmy cały czas w tym, jak się to nazywa, w tym kółku od tego chomika i biegniemy tam cały czas, ten wyścig szczurów. I przychodzimy do domu zmęczeni, zdenerwowani, padnięci
I nawet nie mamy czasu powiedzieć tej drugiej połówce, jak naprawdę mocno ją kochamy. Czy swoim innym, bliskim ludziom, których wokół macie, których cenicie. Bardzo często to zapominamy. Liczy się tylko ten wyścig szczurów, niestety. Ale kiedy przychodzi właśnie takie pytanie, to wtedy nagle pokazuje się właśnie to prawdziwe ja, ten prawdziwy cel, co ty tak naprawdę chcesz. I wtedy cała reszta przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie. Także moi drodzy, dajcie znać, co o tym myślicie, jakie jest wasze zdanie tutaj. Zostawcie nam też palucha do góry lub też na dół, jak uważacie. Każdy jeden się liczy, czy do góry, czy na dół. Pomaga, żeby ten film poszedł dalej. Stawcie jakikolwiek komentarz, może być nawet jakaś buźka uśmiechnięta, czy rozpłakana, jaką chcecie, czy może pokrzywiona, bo takie też są. Będzie nam bardzo miło za to, ponieważ doceniacie naszą pracę tutaj tym i pomagacie nam, żeby zwiększyć zasięgi naszych filmów po prostu dalej, ponieważ YouTube to widzi, że są reakcje, to trzeba film bardziej udostępnić, o czym wam już mówiłem nieraz. Na koniec jeszcze tylko przypomnę dla tych, którzy nie wiedzą, trwa tutaj konkurs ze sklepem, z którym współpracujemy, gdzie macie naprawdę bardzo fajne produkty. Jednym z nich jest na przykład takie cudeńko, które tutaj mi wisi na szyi. Bardzo fajna rzecz, o której już wiele razy mówiłem. Tam możecie sobie takie rzeczy kupić. Są też całe zestawy, gdzie macie ogromne korzyści przy zakupie ich. Wtedy wystarczy w uwagach do zamówienia wpisać konkurs szamanem i do 24 sierpnia zostawić nam tutaj komentarz na jakąś historię, załóżmy, co wam do głowy przyjdzie na temat produktu, który kupiliście w tym sklepie, a my kogoś będziemy wybierać właśnie tego 24 sierpnia, kto dostanie bon na 6000 zł do tego sklepu i będzie mógł tam sobie kupić, co tylko będzie chciał w tym sklepie. Tak, moi drodzy, to by było na tyle. Więcej takich filmów, na przykład historia z morałem, będziecie mieli tutaj zaraz na ekranie końcowym u góry z tej strony. Tam macie całą taką playlistę tego, możecie sobie kliknąć, posłuchać więcej takich filmów właśnie z takim głębszym przekazem. A ja wam życzę wszystkim miłego dzionka, pełnego słoneczka, uśmiechu i żebyście wiedzieli, co tak naprawdę ważne jest w życiu. Żeby to po prostu wyszło z nas, wyszło z naszego serca i się ukazało po prostu i żebyśmy też tak działali na to. Ponieważ nie zawsze te materialne rzeczy dają szczęście, one ułatwiają życie. Ale ludzie, którzy już zdobyli wszystko w życiu, bardzo często mówią, że są nieszczęśliwi, ponieważ brakuje im nadal czegoś. I to jest właśnie to coś, co duża większość z nas ma przy sobie i bardzo często nie docenia. Także tyle na dziś. Trzymajcie się. Hej!